Dzień dobry, witam Was serdecznie. Piękna polska jesień w pełni. Mam dla Was zatem temat, który przyda Wam się albo jeszcze na koniec tego sezonu, a jak nie to na wiosnę, na pewno. Dla wszystkich osób, które mają ogródki działkowe, ogródki rekreacyjne, może tarasy, domki jednorodzinne i tak dalej, wszędzie tam, gdzie pojawia się architektura ogrodowa, mam coś w ręku. Podstawy pod słup. Tutaj mam o przekroju kwadratowym taką podstawę wbijaną. To widzieliście kilkukrotnie na Dom i Drewno, kiedy budowałem domek dla dzieci, kiedy budowałem słupek do podciągania, znaczy drążek do podciągania, albo słupki do malin, lampy ogrodowe też na takich słupach montowałem. Wszędzie tam, gdzie chcemy zamocować słup albo legary i oczywiście nie chcemy, żeby to drewno nasze stykało się bezpośrednio z gruntem. I to jest chyba taki najbardziej klasyczny również dla mnie. Po prostu wbijamy to w ziemię, później bierzemy słup, dobijamy to do odpowiedniego miejsca, ale mam dla Was coś lepszego, więc to na razie odstawiam. I teraz mamy, słuchajcie, sporą gamę sprzętów, które chciałbym dzisiaj Wam pokazać. Tym razem zajmiemy się czymś troszeczkę poważniejszym niż podstawy wbijane i będą to podstawy wkręcane. Jak widzicie, jest tego naprawdę spora gama, od bardzo małych takich wykonanych z tworzywa. Wszystkie oczywiście one są wkręcane do gigantów 1,60 m pod olbrzymie konstrukcje. Wiecie co? Dobra, idziemy do tych maluchów. Lecimy w takim razie od malucha wykonanego z polipropylenu. Tak to wygląda. Jest to seria PWA dla słupów o przekroju okrągłym. Tutaj mamy jeszcze takie, słuchajcie, rączki. O właśnie, które się rozkładają. I no ja tutaj mam, jesteśmy w lesie, więc tutaj jest grunt bardzo podatny do wkręcania. Pod spodem jest piasek, mamy te rączki, którymi dociskamy i sobie wkręcamy. Oczywiście w tym momencie już mógłbym użyć ten słupek, który zwiększy długość tego elementu, przedłuży go i do tego będziemy mogli już zastosować poziomicę, żeby oczywiście ten słupek był prosto wkręcony, nie? Dobra, wykręcamy i jedziemy dalej. I teraz mamy również takie słupki, które no, powinny być dosyć często stosowane w naszych ogródkach, czyli słupki, weźmy sobie tutaj może ten z tą żółtą zatyczką. To jest seria PWO, również okrągła u góry. I tutaj jest coś dosyć ciekawego. Zobaczcie to. Po pierwsze jest ten taki plastikowy czy tworzywowy kapsel, zatyczka, która nam to zabezpiecza. Po drugie, mamy tutaj sporo redukcji średnicy, czyli nie będzie problemu, kiedy włożymy coś naprawdę grubego, a jeśli mamy jakiś mniejszy parasol, nie wiem, może nawet jakąś flagę albo jakieś zadaszenie, no to mamy wtedy mniejszą średnicę i możemy sobie to zredukować. I co jeszcze jest w środku? Proszę bardzo. Czym to wkręcamy? Takim oto prętem. Zauważcie, że tutaj u góry jest otwór na wylot. Czyli kiedy to sobie wbijemy i zaczniemy wkręcać, później posługujemy się tym prętem, który sobie w ten sposób możemy obracać i no, oczywiście przyciskając. Tutaj jest sporo piachu i tutaj już, słuchajcie, kiedy troszeczkę to wkręcimy, oczywiście nie robimy tego na oko, poziomica w rękę, no i staramy się utrzymać pion, no chyba że ktoś potrzebuje wkręcić coś pod innym kątem niż prostym.
Jeszcze tutaj jest coś, co widać będzie w tym miejscu. Tutaj z boku widać też otwór nagwintowany i jest też w komplecie taki mały kluczyk dociskowy. Wkręcając go w ten nagwintowany otwór, będziemy mogli zablokować nim osadzony w podstawie słup. No i fajne jest też to, jeszcze tutaj zobaczmy na samym dole. Zwróćcie uwagę, tu już jest trochę ziemi, ale mamy tutaj otwór zawsze na samym końcu. Na samym końcu albo na początku tego szpica woda lub skropliny, które się będą pojawiać, będą mogły sobie tędy wyjść. Dobra, czyli tutaj mamy kolejny słupek. No i tutaj pokazałem opcję wkręcania tego ręcznego, czyli to jest seria PWO. No ja tutaj mam dosyć prosto w lesie z opcją wkręcania, nie? Dobra, lećmy tutaj również seria PWO z oznaczeniem S 68560. Tutaj już jest troszeczkę inny kapsel i zobaczmy, co on tutaj chowa pod sobą. No, tutaj jest tych redukcji dużo więcej. Jest też klucz, czyli to się nie zmienia, jest ten pręt do wkręcania. Stój! Jedziemy dalej. Tutaj kolejna podstawa wkręcana. Tutaj jest PWO-B. Nie ma nic, nie ma żadnej zaślepki, nie ma żadnych redukcji, czyli tutaj już kupujemy dokładnie pod wymiar naszego słupka. Tutaj mamy 60 na 550, ja tylko sobie spojrzę, czyli tak, 60 jest to wymiar zewnętrzny, 60 mm, o idzie kot, no i 550 będzie to całkowita długość, dokładnie. Cześć kocie, 550. Tabela jest dosyć spora i długa. Nie będę tutaj wszystkie Wam oczywiście pokazywał, ale chcę tylko napomknąć, że jest tego sporo, więc dopasujecie do tego, co będzie w tym momencie Wam potrzebne. I tutaj również widać, one mają te otwory do pręta, więc tym prętem posługujemy się przy wkręcaniu. I tutaj również po obwodzie jest dużo więcej tych nakrętek przyspawanych, więc opcji montażu będzie też trochę więcej niż przy tych maluchach. Trzymaj się. Dobra, PWO-B to było PWO-B. Jedziemy dalej. Kolejna rzecz bardzo pomocna. To będzie znowu seria, to jest, żebym nie skłamał, PWU, czyli mamy ten kształt tutaj u góry, czyli to już posłuży nam na przykład, czekajcie, mam tu jakąś belkę, no i tutaj możemy już ten słup przykręcić, jeszcze mógłby być troszeczkę grubszy, ale to już możemy wykorzystać w ten sposób, czyli do przeniesienia obciążeń w pionie. Mamy sporo miejsc do montażu na śruby, coraz większe średnice, coraz większe długości. Jeśli mamy twardy grunt, no słuchajcie, to nie jest taka prosta sprawa, żeby wkręcić takie giganty na przykład. Tutaj po pierwsze jest otwór ten przelotowy, więc możemy użyć tego pręta do wkręcania. Ja chcę tutaj tylko też pokazać Wam, że pokazałem, że to może być jako podstawa do słupa, ale jeśli budujemy jakieś tarasy, to oczywiście wtedy potrzebujemy stworzyć całą kratownicę z legarami pod spodem i to jak najbardziej również się nada. No tutaj można byłoby albo skorzystać z innego wymiaru, albo inną tą belkę, legar pod spodem, ale chodzi mi o to, że jesteśmy w stanie wtedy to robić poziomo. No i wtedy kolejne już gęściej ułożone te legary tuż pod podłogą. Dobra, to co? Wkręcimy, nie? No i właśnie, tutaj z opcją wkręcania również jest kilka różnych wariantów. To chcę Wam też pokazać. I jestem już tutaj z takim adapterem.
który nakładamy na górę słupa, czy na górę podstawy do słupa. Dobrze, zacznę sobie tutaj to wkręcać. Aha, przepraszam, jeszcze mogę coś Wam pokazać. Idę jeszcze z czymś, ponieważ producent tutaj podpowiada, właśnie kiedy mamy naprawdę twardy grunt, żeby użyć wiertła, więc spróbujemy sobie, zobaczymy jak to będzie szło. Wkręcamy się w ziemię, tam jest podane, że 40-60 cm wiertło do średnicy na przykład 20 mm. Zobaczcie, u mnie to będzie wchodzić jak w masło, nie? Ale dobra, to zawsze ten otwór pomoże Wam prowadzić to wiertło w pionie. Później zalewamy ten otwór wodą. A później zabieramy się za wkręcanie. Dobra. I tutaj jeszcze jedna rzecz powinna się na moich rękach pojawić. Pamiętajcie, że to nie jest jakoś idealnie wykończone z jakimiś fazami, chociaż muszę przyznać, że i tak, mając tych podstaw tutaj kilkanaście w rękach, nie udało mi się znaleźć jakichś takich zadziorów, które mogłyby mi wyrządzić jakąś krzywdę. Dobra, mamy ten słup wciśnięty w otwór. Ten element jest założony i teraz w moich rękach pojawia się taki oto klucz, który nakładam tutaj i zaczynam sobie to, słuchajcie, wkręcać. Dociskam do ziemi. I zaczynamy kręcić. Ten klucz również możemy zmieniać wysokość, żeby nie trzeba było się schylać. No i zobaczcie, parę ruchów i mamy podstawę słupa wkręconą. No, później już trzeba trochę siły włożyć w to. Zresztą widać, w którym miejscu teraz jestem, nie? Dobra, ściągamy ten adapter. A co, jeśli takich słupów, podstaw do słupów mamy wkręcić, nie wiem, 10, a może 100, a może więcej. Jest metoda, słuchajcie, i na to, i to też chcę Wam pokazać. Jedziemy w takim razie z kolejnym słupem. Adapter zakładam podobnie jak przed chwilą, ale w moich rękach pojawi się coś jeszcze sprytniejszego, o dużo większej sile. No i tutaj, słuchajcie, w moich rękach pojawi się taka olbrzymia przekładnia planetarna, czyli tutaj mamy uchwyt sześciokątny, czyli to będzie nam pasowało do każdej wiertarki, która ma zacisk, a myślę, że każda wiertarka taki zacisk posiada, prawda? A tutaj to jest do nałożenia na ten adapter na podstawie. Przekładnia jest tutaj. Nie wiem tylko, jakie tu jest przełożenie, ale jest jakieś przełożenie olbrzymie, ponieważ już tu sobie wypróbowałem i każda wiertarka da radę. I co? Zakładamy to w takim razie tutaj. W ten sposób. Tak. Tutaj z końca mamy takie długie ramię, które możemy jeszcze, słuchajcie, wydłużyć. I to się nam przyda, ponieważ musimy jakoś próbować utrzymać tą przekładnię. Dobra. Czyli to jest tak, to jest tak. I teraz wystarczy nam wiertarka. Zakładamy tutaj na przykładnię.
Drugi bieg. Tutaj zapieram sobie nogą, czyli to nie jest w stanie się obrócić. Ja staram się tylko utrzymać pion i zaczynamy wkręcać. Starczy? Starczy. Wyciągamy, luzuję futerko, ściągamy przekładnię, ściągamy adapter i nasza podstawa, słuchajcie, jest wkręcona no jakieś pół metra w ziemię. Tak więc sami widzicie, że przy użyciu odpowiedniego sprzętu montaż takich podstaw wkręcanych wcale nie musi być jakiś bardzo uciążliwy. I najważniejsza różnica według mnie w stosunku do tych podstaw wbijanych jest to, że tutaj, słuchajcie, wbijacie to, ale kiedy weźmiemy, stworzymy dużą dźwignię i podważymy tutaj, bez problemu tą podstawę jesteście w stanie wyjąć. Tutaj przy podstawach wkręcanych ten gwint, który jest tutaj naspawany, jest tak duży, tak szeroki, że tego naprawdę nie będziecie w stanie wyciągnąć i myślę, że to jest zdecydowanie lepsze rozwiązanie. Oczywiście wszystkie te podstawy przez cały swój, powiedzmy, żywot będą miały styczność i z glebą, i z wilgocią, czy wręcz będą stały w wodzie, więc muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. Jest tutaj wykonane to według normy ISO DIN 1461, ocynk ogniowy, więc z tym również nie będzie tutaj problemu. Przejdziemy do tych największych? Jak najbardziej. Pomyślcie sobie, że budujecie na przykład na gruncie, który jest grząski, albo macie staw, chcecie zrobić pomost i chcecie zrobić sobie podstawę. Jak najbardziej. Tego typu olbrzymy Wam się przydadzą. Zobaczcie na przykład taką płytę, tu jest prawie 20 cm w tą stronę, z 15 w tą, więc żaden problem, żeby przymocować belkę bezpośrednio tutaj od spodu, czy też jeśli będziemy chcieli pracować, wykorzystać to poziomo, również te miejsca pozwalają naprawdę na zastosowanie wielu przeróżnych łączników. 1,60 m, tutaj są jeszcze większe średnice, większe długości. Tutaj mamy średnicę, to jest 76, to jest również 76 i to jest seria PWG. Ona tutaj nie ma w ogóle żadnej tej stopy. Pozwala na montaż rur o średnicy, tutaj jest 76 na zewnątrz. Znowu wielkie nakrętki wlutowane czy wspawane. I opcja montażu na taki zwykły pręt. Opcja kolejna to jest PWM. I tutaj mamy znowu podstawę sześciokątną. A do kamery, żebyście widzieli, proszę bardzo. Gruba, wielka podstawa do na przykład wielkich już elementów budowlanych, które mogą być tutaj stawiane. I jeszcze widzę, że tutaj jest gwint, słuchajcie, wewnętrzny na samym środku, więc tutaj możemy jeszcze coś wkręcić po prostu poprzez obrót. No, słuchajcie, trochę Wam poopowiadałem i mam nadzieję, że Wam troszeczkę przybliżyłem temat podstaw wkręcanych, które jesteście w stanie wykorzystać. Które jesteście w stanie wykorzystać i w swoim ogrodzie, w swojej działce, w swoim ogródku. Nie zawsze właśnie te najtańsze wbijane się nadadzą. Warto jednak zwrócić uwagę na te podstawy właśnie wkręcane. One będą zdecydowanie mocniejsze. Nie lubię być gołosłownym, więc jestem na stronie Domax i zobaczcie tutaj, ile jeszcze innych produktów właśnie w linii Grunline się znajduje.
Oprócz tych kilku, które ja Wam pokazałem, jeszcze jest tego od groma. Włącznie do wszystkich akcesoriów potrzebnych właśnie do montażu czy zaślepiania tych podstaw słupa i tutaj pokażę Wam coś jeszcze. To będziemy używać już niedługo. Wieko mocowania belki poziome. Mamy to, jakby to jest powycinane na, nie wiem, czy na sztancy, czy laserowo i poformowane. Nakładamy na podstawę słupa. A tutaj również znalazłem film z montażem tego. Będzie do tego zamocowany właśnie zastrzał do płota na przykład. Także sami widzicie, że ta linia Grundline tych podstaw wkręcanych jest spora, a myślę, że i tak firma Domax, która jest producentem, wymyśli coś jeszcze, żeby nas zaskoczyć i oczywiście, żeby nam pomóc przy montażu właśnie tej naszej ukochanej architektury ogrodowej na naszych działkach. Dziękuję serdecznie za uwagę. Link tradycyjnie w opisie, a te podstawy zobaczycie już niedługo. Będziemy tutaj coś działać na ogródku. Na razie, cześć.